ale trafiłem do ciekawego miejsca, który chcę wam pokazać jeszcze dzisiaj. Patrzcie, jakie to jest drogie. Żelki, takie malutkie, bo tutaj działa to jednokierunkowo praktycznie. Tutaj się daje, tu się pompuje pieniądze. Raz, dwa, trzy. Oglądasz ty. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału Jak to daleko, zarówno tych stałych, jak i nowych widzów. Pozdrawiam serdecznie z Mauretanii i polecam oglądać odcinek po odcinku. Jesteśmy, moi drodzy, już na odcinku, tutaj mówię, bo ja przyznam szczerze, że ja trochę gubię się, 7 z Mauretanii, no i całkiem dobrze idzie, ale trafiłem do ciekawego miejsca, który chcę wam pokazać jeszcze dzisiaj. Kto nie zostawi łapeczki, na tego naślę kaczkuna. Pół na pół Andrzej z Mauretanii. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i rzecz jasna, podanie odcinka dalej. Pamiętajcie o tym, bo to jest po prostu paliwo dla sandałów. Więc tak, już widzę i słyszę to oburzenie. Kierowniku, nie chodź z gołą klatą, bo to nie wypada. Komu wypada, temu wypada. Nie wypada temu, co ma ubrania, a wypada temu, co tych ubrań nie ma, bo je uprał. Szanowni Państwo, cały segment ubrań kierowniczych przedstawiam. Tutaj ogólnie rezydencja już rozstawiona. Tutaj będę spać, bo jest naprawdę piekielnie gorąco. W tym namiocie mógłbym spać. Teraz, szanowni Państwo, pokazuję. Tak, tutaj rezydencja kierownicza, puchóweczka ze szmateksu, którą ostatnio wyhaczyłem po powrocie do Polski. Polar, jedna koszulka z krótkim rękawem top, dopinane nagawki, koszulka z dłuższym rękawem, sandały, ręcznik szybko snący. Mordo, uciekaj, co tutaj na kierowniczych będziesz srał. Kolejna koszulka, spodnie, w których cały czas chodzę, majty do spania, baw, skarpety, worek, przeciwwiatrówka, kapelusz i baw. No to macie teraz tak. To są rzeczy, które mam wszystkie w podróży. Chodzę z gołą klatą i pokazuję wam miejscówkę. To jest miejscówka, którą prowadzi, jak dobrze pamiętam, chyba Lilian, Holenderka. Hello, I make some introduction of the place. Yeah. Możecie tutaj sobie, wiecie, wynająć miejscówkę nawet z klimatyzacją. Niby woda pitna, ale nie pitna, bo wody po prostu aktualnie tutaj nie ma. Nie wiem, od czego to jest, więc spoko. Wiecie, że kierownik to jest... to jest odsolona. Jak będzie straka, to będziecie wiedzieć na kolejnym odcinku. Tutaj po prawej stronie parka z Niemiec. Przyjechała sobie takim camper vanem. To jest samochód przerobiony na vana. Ciekawe rozwiązanie, ekonomiczne poniekąd i mądre, bo taki samochód ile może spalić? Zdychę? 10 litrów na 100? A praktycznie mają wszystko w środku. Tutaj jest łazieneczka, gdzie zrobiłem to całe pranie. Tutaj właśnie w tych zlewach. Proszę, fajnie zrobione, fajnie z duszą i od razu, kiedy przyjeżdżasz tutaj do miejsca, które prowadzone jest w takiej Mauretanii przez Europejkę, no to czuć, że to miejsce jest przemyślane. Nawet ten prysznic. A tutaj ktoś jest pod prysznicem, to nie będę wchodzić. Miejsce z powiedziałbym, zębem europejskiego kunsztu i ogarnięcia oraz miejsce z takim, powiedziałbym, kulturowym, zachowanym, autentycznym stanem. Więc to jest naprawdę ciekawe. Więc miejsce z duszą. Wyślę wam w opisie. Postaram się dać nazwę tego hostelu. Czekajcie, może tutaj gdzieś będzie? Nie ma. Ale tutaj pokażę wam, ile on kosztuje, bo za namiot to ja zapłacę jakieś 25 zł, a tutaj jest cena, widzicie, tu jest nazwa Baba Sahara, no i tutaj płacicie za samochód 60 zł, za ciężarówkę 80, za pokój z klimatyzacją
tutaj będzie już 100 zł. No więc za klimatyzację plus 15 zł. No tutaj macie za swój namiot, płacicie 25 zł, a spanie w ich namiocie 30 zł. No więc takie ceny za miejsce z duszą, za miejsce, które przyciąga przeróżnych podróżników. Ja przypadkiem tutaj trafiłem, bo taka Brazylijka gdzieś tam była na mieście. To nie Azjatka, tylko Brazylijka, ta, o której opowiadałem w poprzednim odcinku. Kartki pocztowe 4,50. I ta Brazylijka była taka wystraszona, ale zapytałem ją, jakie miejsce poleca na nocleg, i ona bezpośrednio powiedziała, wskazała właśnie to miejsce tutaj. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie. Ja dzisiejszą nockę właśnie spędzam tutaj, w tym żółto-białym namiocie z kaczkunami, w tym właśnie pięknym miejscu, i jutro prawdopodobnie będę ruszać dalej. Nawet łyżwy, moi drodzy. Tylko pytanie, gdzie na tych łyżwach jeździć? Prawda? No, więc dajcie znać, co myślicie. Nazwę macie w miejscowości Atar, więc łatwo będzie znaleźć. Zapytałem Liliannę, czy mogę pokazać jej miejsce. Ona wyraziła zgodę. Cieszę się, bo nie zawsze ludzie chcą, żeby pokazać ich miejsce. Co jest dziwne, bo to dla nich przecież też reklama. Niemniej jednak, moi drodzy, dzisiejszy dzień zamykamy i słyszymy się jutrzejszego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Salam alejkum. No i tutaj mamy aktora. Good, ça va? Taka wiecie, zagadywanka po kierowniczemu. Co tam słychać, tamtego, taka krótka gadka. I dobrze, że taka krótka, to trochę taka amerykańska na zasadzie pytasz, o co chodzi, ale i tak nie rozumiesz, o co chodzi. W sensie on mówi, zawsze ludzie odpowiadają, że jest dobrze. No i spoko, to jest takie, wiecie, taki wypełniacz, żeby nie przejść obok siebie po cichu. Słyszymy się jutro dosłownie za sekundę na tym odcinku, a u mnie to prawdopodobnie za 12 godzin, albo może i dłużej, bo będę spać. Więc tak, dajcie koniecznie znać, co myślicie o głosie z mikrofonu. Mi się chyba podoba to używanie mikrofonu. Jest takie, powiedziałbym, profesjonalne. No i myślę, że po prostu najzwyczajniej w świecie jakość dźwięku też jest przyjemniejsza dla ucha. Do usłyszenia za chwilkę. Co wy tutaj pochowani tacy? Moi drodzy, witam w kolejnym dniu. Zobaczcie, spanko dzisiaj było trochę w namiocie, trochę w hamaku. Było tak zimno na początku, jakoś tak dziwnie. Ciepło, zimno, pach i dało się to odczuć. Teraz zobaczcie tą moją miejscówę. Tutaj trochę sprzętu do wyciągania wody ze studni, taki stary typ. Powiem wam, że obudziłem się dzisiaj, patrzę, no nie wierzę. No mówię, kurde, no nie wierzę. Wiecie, co to jest? Ta dziurka oznacza, że jest to już rozbrojone, czyli niegroźne. Ale to nic innego jak bomba moździerzowa. I dokładnie nawet mogę wam powiedzieć 60. Ogólnie ten ładunek to się wkłada tak. Tutaj jest taki kapsel, który aktywuje, jak uderzy. Wkładasz do takiej rury. Jak włożysz do tej rury i ten kapsel dotknie tamtej rury, to ona po prostu automatycznie leci w górę. Ciężka, to jest jakieś 2 kg. I ktoś by zapytał kierowniku, zastanawia się, skąd to się wzięło. Obstawiam, że od 75 do 79 roku, kiedy to Polisario, czyli Ruch Narodowościowy, walczył o Saharę Zachodnią z Mauretanią, która chciała mieć wpływy na Saharze. I tutaj też, bo jesteśmy w Atarze, no nieopodal tej Sahary Zachodniej, no więc to pewnie stamtąd, no. Przez 4 lata się tłukli i to grubo. I zobaczcie, takie rzeczy pozostawały. Takie pamiątki to sobie mogą, że tak powiem, w sandał włożyć. Lepiej, żeby tych pamiątek nie było, niestety. Znacie to uczucie, kiedy pakujecie plecak? Okazuje się, że rzeczy, które zabraliście wcześniej z domu, niestety nie wchodzą do plecaka. Ja już na wyjściu, zobaczcie, jaką moi znajomi Niemcy mają furę Iveco, ale nie wiem, czy taką furę robią, w sensie zamawiasz i oni ci gotowca dają, czy to jest po prostu zmodyfikowane. 200 litrów na paliwo.
chyba 100 ileś tam litrów na wodę, klimatyzacja, panele solarne, takie bajery. Czy to nie brzmi jak moja przyszłość? Taką furę? Pewnie z 200 000 kosztuje, ale co, nazbieramy. Jak to mówi stare porzekadło sandałowe, do grosza i będzie kamper dla kierownika. Zobaczcie jaka... Wszystko piasek, woda, glina. Piasek, woda, glina. Muł rzeczny, najlepszy. Stelaż z metalu i się trzyma, o. Można zreperować jak trzeba. Tutaj mój koleżka, Mohamed. Dzieci najgorsze są. Powiem wam, że nie sądziłem, że w Mauretanii dzieci będą... Dzieci będą takie dokuczające, strasznie. Uira! Ale łapy. Przybiłem mu łapę, chyba miał obstraną albo obsmarkaną. Masakra jakaś, kurde, muszę umyć. W każdym razie dzieci są tragiczne tutaj. Wczoraj w nocy idę sobie do sklepu kupić jogurt, skaczą na mnie, w ogóle wiecie, gdzieś tam, nie wiem, szczypią, skaczą, wyzywają, fakeny pokazują. No i ja sobie zdaję sprawę, bo wiecie, to nie jest pierwszy raz w Afryce, że nie wiem jak się zachować. Zasada jest taka, że do lokalnego to sobie na takie coś salam alejkum nie pozwolą. Nie pozwolą sobie do lokalnego, bo lokalny podejdzie, strzał na ryj, albo kop z czuba w dupsko i koniec i wiecie. Ja z reguły czegoś takiego nie robię, bo no szkoda mi ich. Słuchajcie, ale czasami nie da się. Więc ja się wtedy zamieniam w lokalnego, bo inaczej nie odgonisz watachy. Nie ma bata, nie odgonisz watachy i będą iść za tobą 2, 3, 5 kilometrów i będą albo na ciebie pluć, albo fakeny wyzywać, szczypać, albo prosić o to, żebyś dał kamerę, rzucać w ciebie kamieniami. No nie do przeskoczenia. No mówię wam, powiem wam, że tak mnie to wkurza, irytuje. Nie sądziłem, że w Mauretanii coś takiego będzie. Naprawdę. Kiedyś prawie w nosa dostałem za nagrywanie medżetów. W tamtą stronę jest miasto, około 10 minut pieszo. I później będziemy się kierować na południowy, moi drodzy, zachód. Oj, kierowniku! Jak panienka się wybierał, 3 godziny. Z 3 godziny bite, pogadał tutaj ten. Rozmawiałem tutaj z tymi Niemcami, co kampera mają. Oni mówią tak, Tomek, jacy ci lokalni leniwi. Niezainteresowani, przyszliśmy zrobić większe zakupy, nikt w ogóle nie chce rozmawiać. Jacyś tacy w ogóle nie... O co chodzi? I mówi tak. I oni przyjeżdżają do Europy, do Niemiec. Mówi, Niemiec już nie ma przez nich. Niemcy się kończą. Koniec. I autentycznie tak mówi. Bo on... Cześć, witam. Hello. Witam. Bo oni po prostu sprzedali wszystko w Niemczech, w Berlinie i kupili ten samochód i zmienili w ogóle swoje życie, nie? Już 2 lata tutaj podróżują. Ale mówił tak, Niemiec już nie ma. Niemcy się skończyły. Dzięki imigrantom. Co dzisiaj nas czeka w podróży? Co nas spotka? Kogo spotkamy? Co się wydarzy? Czy będzie spokojnie? Czy będzie może nerwowo? Gdzie dotrę? Gdzie będę spać? Co zjem? Muszę złapać jakiegoś lokalnego, albo tak nie, autobusikiem nie chce mi się jechać. Co prawda mógłbym, ale wolę z jakimś takim lokalnym niż albo taką taksówką też nie chcę, bo to rozklekotane. Wejdę jeszcze coś do zjedzenia kupię tutaj w tym markecie i będę się zbierać. Patrzcie, jakie to jest drogie. Żelki, takie malutkie, 18 zł. Żelki 300 gram, cola 20 zł. O kurde. Hamburgery 10 zł, w sensie te bułeczki. Cukierki mentolowe 18 zł. To jeszcze 12 zł znaczy popcorn w karmelu. Ja wiem, że to jest importowane
i to nie podlega wątpliwości, ale narzut cenowy jest ogromny. Płatki cornflakes, takie opakowanie 20 zł. Są tu jeszcze jakieś takie rameny, 23 zł. I jedno po prostu zero, wiecie, obcinacie, przecinek przesuwasz. Są też zupki tutaj koleżanka mówi. Ile to będzie kosztowało chińskie? 5 zł. 5 zł koleżanka tutaj przewodniczka nasza. 12 zł. 24 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale marka Spark została wykupiona przez polskie spółki. No i Polacy trzymają na niej rękę. A marka Spark jest po prostu super popularna w Afryce, w wielu krajach. Spar, przepraszam, nie Spark. To tak jako ciekawostka. Bye bye! Very good. Very good, bye bye. Okay. Thank you. Thank you guys. See you. See you, Mauritania. See you, Mauritanii. Market. Exactly. See you, market. Inatar. Dobra. Mordo, ja uciekam. Przyszedł tato z 2 dzieci. Dla każdego kupił tak. Loda, Magnuma, Double, żelki, jakieś groszki, coś tam. Po 70 zł za każdą paczkę. Popakował tak w reklamówki dla dzieci. 140 zł. Za jakieś takie bajery. 140 zł. Słuchajcie. Rozbita głowa. I wiecie, tutaj nie chodzi o to, że to było drogie, tylko i to, że kupił swoim dzieciom, bo to są jego dzieci, tylko chodzi o to, moi drodzy, o tą dysproporcję, która jest względem tego, co widzimy na nagraniach, względem ich zarobków, względem statusu ekonomicznego kraju. To jest dysproporcja tak ogromna, że nie można tego puścić, że tak powiem, bez wydźwięku. Salama! 190. Zobaczcie, jak fajnie połatane. Ale blacha nagrzana. Tu łata. Ładnie połatane. 180. Stary Mercedes. Salam alaikum. Alaikum salam. Almania. Oh, oui, Almania. How many kilometers? Ile? Doesn't work. Doesn't work. Nice. 190. Very old car, yes. Ja tu stoję, bo tutaj cień jest. Taksówkarz. Mówię koledze, że 5 zł za litr to dużo w Mauretanii. On mówi, że no to dużo dla nich. Ja mówię, że w Polsce 6,5 zł. On tak jest zdziwiony, mówi, to u was prawie tak jak u nas. Misja chrześcijańska tutaj w Atarze. Ale jaja. Tutaj jednak kościółek jest jakiś. Tak to mniej więcej wygląda. Ale to jest ciekawe, że tutaj ogólnie bardzo dużo jest muzułmanów. No 99, może nawet 9. Tutaj tych jednostek katolickich jest bardzo mało. Finansowane Finance para Manos Unidas. Centre de Formación et Sabor de Atar Confure de Culture. Misja katolików. Zobaczcie, od 16 do 19 biblioteka czynna. Ale ciekawe. Zobaczcie, jest biblioteka, nie? Albo śpią, albo ich nie ma. Ciekawe jest to, że jest tutaj bardzo schludnie i zadbanie. Kolega mój mówi, że tutaj uczył się nauki informatyki. Że misja prowadziła lekcje dla wszystkich, muzułmanie, katolicy, dla wszystkich tutaj informatyki. Tutaj jest kościółek, do którego niestety nie wejdziemy, bo jest zamknięty, ale może przez szybę zobaczymy. I na co chciałem zwrócić uwagę, zobaczcie, że nigdzie praktycznie nie widać krzyża. Ale to pewnie z premedytacją jest zrobione. Tutaj, a nie, to jest jakiś patio. Tam w środku jest krzyż. Ogólnie nie widać krzyża, żeby pewnie nie denerwować braci muzułmanów. No bo wiecie, jak to jest. Tutaj może praktycznie tylko i wyłącznie chrześcijanami są ci, którzy mieszkają tutaj na misji. Okej? Salam. No, ale tak to chrześcijan po prostu nie ma, bo w takiej społeczności hermetycznej uważam, że byliby dyskryminowani. Niestety. Mieliby pod górkę. Okay. So, Christian and Muslim, no problem. No problem. Friends. Friends.
to live together. They live together. Yes. It's good. Thank you. Thank you very much. Powiem wam tak. Ja uważam ze spostrzeżeń, że to jest trochę tak, że faktycznie żyją w zgodzie, jednak chrześcijanie muszą dużo dawać. W sensie naocznie dawać ogromną wartość społeczności, żeby móc tutaj być. W sensie dawać, nie brać. Bo tutaj działa to jednokierunkowo praktycznie. Tutaj się daje, tu się pompuje pieniądze po to, żeby być i móc prowadzić misję. O tak bym powiedział. Coś za coś. Niestety autobusu nie ma. Co ten koleżka przy moim plecaku robi? On tutaj siedzi przy moim plecaku. Mordo. Opa. Merci. Opa. Merci, merci. Kurde. Uciekł Mordula, uciekł tak szybko. Aż dziwnie ten. Co myślicie, że coś może podwinął? Siedział przy moim plecaku. Ty, tak podejrzanie. Podejrzanie, że tak powiem, to wyglądało. I ja tam nie chcę nic mówić, ale tutaj na stacji w cieniu sobie siedzę. Uważajcie, bo lecicie. I kurczę, łapię stopa, ale jakoś tak słabo mi idzie. Godzinę już tutaj sterczę. Kawał drogi przede mną, jakieś 550 km. Słabo idzie, w ogóle bez perspektywy nawet. Autobusów też nie ma dzisiaj, dopiero jutro. Więc nie ma za bardzo nawet alternatywnego wyjścia. Trzymajcie kciuki. Nie sądziłem, że może być tak ciężko ze złapaniem autostopa. Powiem wam, że dalej sterczę w tym mieście. Teraz decyzja zapadła, że idę z buta. No ile przejdę, tyle przejdę. Mam nadzieję, że może jakaś ciężarówka będzie jechała. Same taksówki na krótki dystans. 1-2 kilometry. No ale to bez sensu, bo za 1 czy 2 kilometry no to będę musiał sypnąć jak szalony. W sensie to się po prostu nie opłaca przy trasie, która ma liczyć 180 km. Czy on się zatrzymał, żeby mnie zabrać? W życiu. Patrzcie na to. Nie. Kolegę wysadzę. Dobra, myślałem, że może tutaj jakieś negocjacje będą. Kozy jedzą plastik, a ludzie jedzą kozy. Więc kto je plastik? Tutaj nie wiem, czy widzicie, ale jednostka wojskowa. Ogólnie teren, przy którym lepiej nie kręcić, ale to jest przy głównej ulicy, więc zbyt dużo tutaj nie widać. Same mury, ale ciągnie się i ciągnie. To właśnie ci wojskowi niegdyś, ci wojskowi niegdyś, moi drodzy, mieli możliwość walczyć między innymi z Polisario, czyli z tą grupą z Sahary Zachodniej. Batalion Komando Parachute, czyli paraszutiste, czyli spadochroniarski. Udało się złapać stopa. Salam alaikum, shukran, my friend. Udało się złapać stopa, moi drodzy, z klimatyzacją po 2 godzinach. To jest takie życie, moi drodzy. Raz na wozie, raz pod wozem. So beautiful. This is Sahara life. Yeah. Shukran. Kolega. Może trafiony, zatopiony? Salam alaikum. I going to Aghajat. Action. Oui, oui. Yeah. Oui, oh. Me, can? Yeah. What price? Go. Flus. 4000. Jedziemy. Okej. Wallah. Dzisiaj na zegarze 36 stopni. Wyobrażacie sobie? 36 stopni pali piekielnie. I to jest dla nich taka, powiedziałbym, normalna temperatura, że się cieszą, że jest taka temperatura. Bo jak przychodzi latem, w porze suchej, temperatura 40 albo 45, to wtedy jest im ciężko.
A mi jak 30 tutaj na zegarze wychodzi, to już mi jest ciężko. Ale tama zablokowana. Widzieliście? Blokada rzeki. Kontrola rzeki. A to ciekawe. Zobaczcie. Studnia głębinowa. Koleżka normalnie sobie wodę nie do picia. To jest na siku tak zwana woda. W sumie tak myślałem, czy on będzie ją pił, czy nie. Nie, to jest na siku. A jakże. Albo na dwóję tak zwaną. U mnie na każdym checkpoincie sprawdzanie papierów. I gość mnie pyta tak: dawaj fish, czyli rybę. Ja mówię, jakie fish? On mówi, paszport. Co to znaczy fish? Nie mam pojęcia do tej pory. I w jakim to języku? W Hassani? Po francusku czy po jakiemu? Nie mam pojęcia. Nie ma co oszukiwać. Wygodny mam transport, bo siedzę z przodu sam. Pod warunkiem, że jak ktoś będzie dosiadał się, to zwolnię po prostu miejsce, plecak wezmę na kolana. Ale jest naprawdę wygodnie, przyzwoicie. Zobaczcie, wszędzie w całym kraju 50 mru, czyli ichniejszej waluty, kosztuje paliwo. Nie ma takiego rozwarstwienia cenowego. Wszystko trzymane przez rząd. Powiem wam, że no naprawdę droga jest długa, trudna, bo nawierzchnia jest naprawdę rozwalona i taka, powiedziałbym, poniekąd monotonna w swojej prostocie. Jedziemy. 130 km jeszcze. Szczerze to ceny, nie wiem jaka cena, chyba 40 zł z tego co próbowałem tam z nim rozmawiać. Tak mi się wydaje, no. عم السكون كل البيوت نام الكل إلا الغلابة عم السكون كل البيوت نام الكل إلا الغلابة يا غلابة يا غلابة صبروا صوت أطفال يتأنوا بعيد لا ريحة عيش لا كسرة كمان صوت أطفال يتأنوا. Czy wy dacie wiarę, że mój kierowca przez całą tą podróż nic nie jadł i nie pił? 35 na zegarze, a on w takich warunkach dał radę wytrzymać całodzienny post. Szok. Ja mam trochę stres, jak jeżdżę z takimi osobami, no bo to wiadomo, to jest ogromne wycieńczenie dla ciała i ogólnie ta uwaga jest na pewno powiedziałbym bardziej taka rozproszona. Trudniej jest się skupić, kiedy się chce jeść. Dotarliśmy do Agżut, miasteczka naszego docelowego na dzisiaj. 186 km, tyle udało się dzisiaj pokonać w trudzie i w pocie. Myślałem, że się nie uda, naprawdę, więc jestem bardzo zadowolony, że dotarliśmy. No i co, zbliżamy się do końca. Za chwilkę jeszcze wyskoczę, rozliczę się i będziemy zamykać odcinek. Mauretańczycy są oschli, ale o tym pogadamy w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, podajcie odcinek pocztą sandałową dalej. Ja jestem w tak zwanej ciemnej dupie w Mauretanii. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Ja idę szukać noclegu i co? I wypocząć trochę.
Czołem. بشاكل وبنياوت ليل نهار إلا ترى دنقرم واحد تكيني يالم قلتيه بس هوانين